Nazywam się Agnieszka Sendor i jestem współwłaścicielką hodowli pstrąg ojcowskich. Wspólnie z mamą prowadzimy pstrągarnię, jedną z pierwszych w Polsce, jedną z najstarszych w regionie, gdzie hodujemy pstrągi, prowadzimy punkt gastronomiczny, ale nie tylko. Skąd się tu wzięłam? To jest pytanie, skąd się moja mama tu wzięła. 12 lat temu przeprowadziła się w okolic Krakowa, w okolice Skały. Dowiedziała się, że stawy, które tutaj mamy za sobą historyczne, mają zostać zasypane i postanowiła przywrócić świetność temu miejscu. I ja podążyłam za nią. Mówiąc o historii firmy naszej, trzeba powiedzieć o historii tego miejsca. Znajdujemy się w Ojcowskim Parku Narodowym, w najmniejszym parku narodowym w Polsce. Pstrągarnia powstała w latach 30. ubiegłego wieku i została założona przez księżnę Ludwikę Czartoryską. Po wojnie to miejsce zostało jakby upaństwowione i weszło w struktury związków rybackich, a następnie w struktury Ojcowskiego Parku Narodowego, dzięki czemu zachowało swój naturalny charakter. Niestety z biegiem czasu Park Narodowy nie miał do końca już pomysłu na to miejsce i postanowili to miejsce zasypać, znaturalizować, przywrócić do tego, co było na przykład 100 czy 200 lat temu, czyli jak nie było tutaj tych stawów. Natomiast już ta 80-ponadletnia historia sprawiła, że uznałyśmy, że o to miejsce warto walczyć. Dlatego też, nie mając żadnego doświadczenia ani w rybactwie, ani w hodowli ryb, czy w rolnictwie, moja mama podjęła decyzję, że warto walczyć o to piękne miejsce w sercu Ojcowa i wzięła stawy w dzierżawę. Ja się włączyłam bardzo szybko. Pracowałam wtedy jeszcze przy projektach z wykluczenia cyfrowego. Po paru miesiącach od wydzierżawienia tego miejsca już zrezygnowałam z pracy, żeby zająć się pstrągiem. Z mamą szybko podzieliłyśmy swoje jakby kompetencje, zobaczyłyśmy, która jest w czym lepsza. Stawy wymagają opieki 24 godziny na dobę. To jest zwierzę, które nie uznaje, że są wolne niedziele, że są święta. Akurat kiedy są święta, to wtedy jest okres inkubacji taru, a więc siedzimy w wylęgarni. Więc na co dzień praca, teraz jak na przykład opadają liście, bo mamy piękną, złotą jesień, to zatykają się kraty, stawy się przelewają, muszą być też pracownicy 24 godziny na dobę, żeby czyścić te kraty kilkadziesiąt razy dziennie. Dodatkowo mamy działalność gastronomiczną, taką edukacyjną, przyjmujemy tutaj grupy, wymiany, inspirujemy też do podjęcia różnego rodzaju działań. I wtedy wygląda to troszkę inaczej, bo gastronomia jest bardzo sezonowa, czyli od kwietnia do października przez Ojców przechodzi 1 000 000 osób, a że my jesteśmy w centrum tych szlaków, to u nas odwiedza bardzo dużo turystów. Podejmując to wyzwanie, czyli hodowlę ryb, miałyśmy z mamą pojęcie, że to będzie aż tak męska praca i aż tak męska branża. W zasadzie nie poznałyśmy chyba do tej pory, słyszałyśmy o paniach hodowczyniach, ale nie poznałyśmy żadnej. Jest to bardzo hermetyczny świat, nawet dla mężczyzn, i bardzo trudny. Ogólnie na początku musiałyśmy sobie poradzić z tym, że mężczyźni wręcz nie traktowali nas jako żadnych partnerów, nie chcieli z nami rozmawiać, a potajemnie robili zakłady, kiedy odpuścimy. Natomiast kobiety mają też, nie tylko kobiety, ale przede wszystkim według mnie my mamy też taką intuicję. Jesteśmy bardzo odporne na wiele rzeczy, jesteśmy bardzo silne, jeżeli chcemy. Jeżeli wiemy, że mamy o co walczyć, i to po prostu w to wierzymy. I ta praca tutaj z tym brakiem akceptacji, bo to chyba był brak akceptacji, brak szacunku, trzeba było sobie to wypracować, trzeba było pokazać, że my też potrafimy też przekazać coś więcej, bo my nie tylko hodujemy ryby, ale mówimy ludziom dlaczego warto jeść nasze polskie ryby, dlaczego warto jeść ryby z domowych gospodarstw. Więc to jest też dodatkowa praca dla wszystkich, bo przy okazji naszej promocji my jesteśmy w stanie przekazać większy sens i wielu hodowców się do nas przekonało. Natomiast wydaje mi się, że to muszą być też zmiany generacyjne. Mówiąc do młodych rolniczek, to chciałabym powiedzieć, żeby się nie przejmowały opiniami innych ludzi i robiły swoje. Jeżeli wierzą w coś, uważają, że mają fajny pomysł, to niech się nie patrzą na mamę, męża,
tatę, tylko po prostu robią swoje. Niech się inspirują też ciekawymi przykładami, bo mamy coraz więcej serowarek, mamy coraz więcej kobiet, które uprawiają winorośle. To są też kobiety, do których można zadzwonić, można z nimi porozmawiać, jeżeli się ma jakiś pomysł. To są osoby, które też przeszły, bo każda z nas, która zaczynała pracę w męskim biznesie, przeszła swoje trudy, więc dlatego też chętnie się dzielimy z innymi kobietami. Nasze gospodarstwo jest bardzo zrównoważone ekologicznie, a wręcz cofa się do przeszłości. Jest jednym z takich najbardziej pierwotnych sposobów hodowli. Czy eko, może nie lubimy tego słowa, jest po prostu zgodne z naturą. Nasze produkty, nasze pstrągi nie mają żadnych antybiotyków, nie używamy w hodowli antybiotyków, substancji przyspieszających wzrost i dzięki temu są po prostu zdrowe i naturalne i to jest dla nas najważniejsze. Jest slogan, że jesteśmy tym, co jemy i to jest prawda. Widzę, że mnie obtoczyły koty. Jesteśmy tym, co jemy i to jest prawda. Zgłasza się do nas wiele instytucji, Centrum Doradztwa Rolniczego czy innych rolniczych, ale nie tylko. Są to NGO albo fundacje, którym zależy, aby szkolić młodych ludzi, ale nie tylko, też zmieniać właśnie nawyki starszych gospodarstw w tym kierunku, żeby prowadzić bardziej zrównoważoną i ekologiczną hodowlę, a także, żeby pokazywać dobry przykład, jak można wykorzystać miejsce, które już istnieje. Że niekoniecznie trzeba wprowadzać nowe technologie, ale można wykorzystać stare technologie, które są zgodne z naturą i bardziej zrównoważone. Od początku naszej działalności współpracujemy z szefami kuchni, którzy cenią sobie lokalne i regionalne produkty. Jest to dla nas bardzo ważne nie tylko ze względów promocji, ale też ze względów współpracy takiej i głębszej, czyli że przekazywania, jest to misja Slow Foodu, z którym też współpracujemy, czy z targiem, na przykład z targami ekologicznymi, gdzie promujemy to, co jest zdrowe, lokalne i nasze. I to jest nasza misja. Mamy też szefów kuchni, którzy podobnie myślą jak my i dlatego zapraszamy ich do współpracy. Często nasze pstrągi są w bardzo dobrych restauracjach, 5-gwiazdkowych hotelach czy na różnego rodzaju zamkniętych eventach, gdzie właśnie promuje się, że nie musi być to łosoś, ale może być to nasz polski pstrąg. Czyli po prostu zmieniamy te utarte przyzwyczajenia, które tak naprawdę są wynikiem historii Polski, tej takiej za czasów komunizmu, bo wcześniej przecież sandacz był naszą główną rybą, czy pstrągi, czy szczupaki. Nie było tego na przykład karpia jako pierwszej ryby, więc mamy wspaniałą historię kulinarną, do której wracamy z szefami kuchni. Rozpoczynając działalność w rolnictwie, warto równocześnie rozpocząć działania marketingowe, postawić na zbudowanie strony internetowej, prowadzenie social mediów, pójście na szkolenie, jeżeli nie mamy o tym pojęcia, lub skorzystanie z firmy, ale polecam też, aby samemu się po prostu w tym kierunku szkolić. Jest bardzo dużo na YouTubie filmików różnych, gdzie możemy się powoli uczyć. Więc u nas była to podstawa działalności, prowadzenie działań marketingowych jest do tej pory. Czyli prowadzimy social media, Facebook, Instagram, strona internetowa, a tak samo bierzemy udział w targach, w szkoleniach, w konferencjach, gdzie cały czas prowadzimy tę markę. Uważam, że to jest rzecz, bez której w dzisiejszych czasach nie możemy rozpocząć działalności. Czyli marketing jest równie ważny jak inwestowanie w maszyny, to tak samo powinniśmy w te miękkie rzeczy inwestować. Znajdujemy się w sercu naszej hodowli, czyli na stawach hodowlanych. Mamy tutaj 7 stawów hodowlanych, w której ryby są posegregowane w zależności od wielkości, ponieważ pstrągi są kanibalami. Tak jak tutaj mamy tarlaki, czyli takie selekty, duże pstrągi, a tutaj są małe, to one by się pożywiały, nie mają sentymentów mama, tata. I te stawy w tej formie są od 1935 roku. Jesteśmy integralni z Parkiem Narodowym, czyli zachowujemy ten charakter, jaki był przed laty. Najtrudniejszą stroną naszej działalności jest niestety, ale kontakt z otoczeniem. Trudno nas zaakceptować przez sąsiadów, którzy przywykli do pewnego stanu rzeczy
i jakby może też troszkę są zawiedzeni, że te stawy stały puste od wielu lat, nikt ich nie chciał, chcieli je zasypać, a nikt nie miał pomysłu i zjawiłyśmy się my, dziewczyny z Krakowa, które po prostu zrobiły tu małą rewolucję. Niektórym trudno po prostu przyjąć to do wiadomości. Spotykamy się z licznymi złośliwościami niestety. Tak samo mamy problem z pracownikami, bo zazwyczaj muszą być to mężczyźni ze względów na po prostu siłę fizyczną, którzy niekoniecznie chcą pracować pod kobietami. Faktycznie uważamy, że kobiety potrzebują więcej wsparcia, ale nie dlatego, że nie potrafią, tylko dlatego, że spotykają się z odbiorem społecznym, który jest dosyć negatywny w ich kierunku i dlatego potrzebne jest to wsparcie. Nie, że one potrzebują motywacji, tylko że mają gorzej, bo jak mężczyzna rozpoczyna działalność i kupuje traktor, ciągnik i postanawia na przykład hodować jakąś uprawę roślin, to super, fajnie, kontynuujesz tradycję rodzinną, bardzo Ci kibicuję. Jak kobieta, to co Ty będziesz na tym traktorze robić, jak Ty sobie dasz radę? I chodzi o to takie zwątpienie i dlatego po prostu kobiety potrzebują dodatkowego wsparcia w tym kierunku. Nie zapominajmy, że przecież w czasie wojen, i to różnych, wiemy od średniowiecza, mężczyźni szli na wojnę, a kobiety zostawały nie dość, że z dziećmi, to jeszcze z całym gospodarstwem. Ja jeszcze pamiętam, jak mówiono, jak moja prababcia została, gdy pradziadek poszedł na wojnę, to została z 4 dzieci i z gospodarstwem, które musiała utrzymać. My kobiety jesteśmy wielofunkcyjne, bo potrafimy do tej pory, w tych dzisiejszych czasach nawet zająć się dziećmi, zająć się domem, plus jeszcze zająć się właśnie w miastach pracą, a na wsi nadal gospodarstwem. Dlatego to jest takie ważne i powinniśmy to podkreślać, że ta kobiecość w rolnictwie nie jest czymś nowym, tylko tak naprawdę od wieków już kontynuacją pewnych działań. Podstawą naszej działalności jest współpraca. Dlatego też w 2019 roku w Brukseli dostaliśmy tytuł ambasadora do spraw rolnictwa projektu LAISON. To jest taki projekt europejski, który właśnie propaguje postawy współpracy. Jako gospodarstwo za nasze działania, właśnie działania w tym kierunku promocji regionu, promocji produktów lokalnych, turystyki, otrzymałyśmy wiele nagród, które są dla nas takim bardzo ważną sprawą, nie dlatego, że jest to nagroda, ale przede wszystkim dlatego, że jest to docenienie naszej pracy i jesteśmy z tego dumni, że możemy propagować właśnie to piękne miejsce, jakim jest Ojców. Stanowią też przykład dla innych, że się da, czyli pokazując naszą historię, czy przez nagrody, ale też przez wiele publikacji, czy wiele programów telewizyjnych, w których byliśmy, bo nie tylko ogólnopolskie, europejskie, jesteśmy dobrym przykładem i pokazujemy, cieszymy się, że możemy pokazać innym kobietom, że da się, że po prostu z niczego, jeżeli ma się silną wolę i chęć, to można po prostu zrobić coś wspaniałego i zgodnego z naturą. Pan, który nas uczył hodowli pstrągów, potrafiłyśmy na takiego mistrza, który się zawierzył w nasze może nie umiejętności, zawierzył w naszą wiarę, postawił na nas, kupił ten pomysł, powiedział, że jeżeli hodowca widzi w stawach pieniądze, a nie pstrągi, to on nigdy nie będzie miał tych pieniędzy, więc w sensie, że trzeba widzieć coś więcej. My widzimy życie pstrąga, które tutaj jest, my widzimy piękną, szlachetną rybę, która prawie już jest na wyginięciu, która stanowi odsetek hodowli pstrągów potokowych w Polsce, to jest tylko 2%. I my to wszystko widzimy, a nie widzimy, jakby ten dochód jest gdzieś na końcu. Biznesplan to jest ostatni punkt programu. Zrobiłabym jeszcze raz, ale zawsze to jest tak, że szczęście nowicjusza. Czasem lepiej wejść w coś, nie mając do końca wiedzy i nie analizując. Więc czasem może lepiej nie wiedzieć o niektórych względach. Natomiast wiadomo, że zrobiłabym, gdzie bym miała takie piękne warunki pracy jak tutaj.